Aquaman 2, Zaginione Królestwo. Gdzie rozpocząć? Powiem tak, nie będę zdradzał fabuły, ponadto co wiem ze zwiastunów. Kontynuacja oczywiście filmu. Aquaman wraz z Amber Heard mają dzieciaka, no i on dalej oczywiście rządzi. No. I jest jazda, pojawia się Manta, no i dokładnie, wiadomo o co chodzi. Nie będę zdradzał więcej, bo nie ma potrzeby, ale kilka rzeczy opowiem. Jest jedna scena po napisach, o niej powiem, że powiem na samym końcu, po napisach, ale zacznijmy od początku. Co tu się odwaliło? Słuchaj, to jest tak, no jest to wiadomo, że ostatni film DCU, czy DCEU, jak tam to nazywać, DC Extended chyba Universe, więc rzeczywiście ostatni 15 film, który wyprodukował Hamada, no i widać rzeczywiście, że chyba stwierdzili, no słuchaj, nieważne jak ten film wyjdzie, czy on zarobi $2, czy 2 miliardy dolarów, nic z tego nie wyjdzie, więc po prostu pobawimy się, poeksperymentujemy i to mnie zaskoczyło, ponieważ James Wan, no facet, który dał nam wiele dobrych filmów, oczywiście znany głównie ze Straszaków, bo to wiadomo i obecność, i Piła naznaczona, ale też dosyć fajnie się spisał przy okazji Szybkich i Wściekłych, więc przy okazji pierwszego Aquamana również, więc miałem taką nadzieję, że rzeczywiście pójdą tym tonem, a tutaj fabuła się nie trzyma kupy w ogóle. Naprawdę, ja wiele razy porównuję, że jak kiedyś bracia Marx robili filmy, to były po prostu nie było fabuły, tylko były skecze, które tam powiedzmy miały doprowadzić od A do Z i to wszystko. I tak tutaj rzeczywiście jest, bo okej, zacznę od początku. To, co wszystko się tak naprawdę wydarzyło w pierwszej części, okazuje się, że tutaj no w tym momencie już nie ma tak naprawdę zastosowania, można by powiedzieć. Pojawia się oczywiście Patrick Wilson jako brat Aquamana, który no musi pomóc. No rzeczywiście taki jest wynik. Humor jest rzeczywiście dobry i o tym troszeczkę powiem, stąd między innymi tutaj się pojawia Deadpool, a nie chociażby Aquaman czy Flash albo Batman. No i rzeczywiście fabularnie ten film leży i kwiczy, bo główne założenie, o nim powiem troszkę później, bo nie chcę niczego teraz tobie zdradzać, główne założenie filmu jest bezsensowne, po prostu nie ma logiki. To mnie najbardziej w tym wszystkim denerwuje, że po raz wtóry traktują nas jak ignorantów, jak matołów, którzy nie mają pojęcia o w ogóle świecie Aquamana. Jeżeli traktują nas nawet jak osoby, które nie wiedzą, kim jest Aquaman. Wiesz, to na takiej zasadzie, że idziesz pierwszy raz, ja bym to zrozumiał przy okazji powiedzmy pierwszego filmu o Iron Manie, pierwszego filmu o Aquamanie albo o Czarnej Panterze, no bo rzeczywiście ludzie mogą nie znać. Wiadomo, że każdy zna Supermana, Spidermana, czy Batmana, no to nie ma z tym problemu. Ale my w tym momencie wiemy, tak naprawdę ostatnie na powiedzmy 5 lat, no może 5 lat, nieważne, ileś tam, które upłynęło od pierwszej części, mamy wyjaśnione na napisach początkowych, na czołówce, pojawia się to wszystko. No i rzeczywiście tak się zastanawiałem, ale po co, ale gdzie, dokąd my zmierzamy, bo przejście od jednego wątku do drugiego jest tak abstrakcyjne, jest tak nielogiczne, że to mi się po prostu w ogóle nie klei. Rzeczy, które następują po sobie, normalnie masz tam gdzieś jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, prawda? No wiadomo, w pierwszym Aquamanie, uwaga, zdradzę jak się pierwszy Aquaman zakończył. W pierwszym Aquamanie niech będzie Jason Momoa, czy tam Arthur Curry, jak to woli, pokonał Orma, swojego brata, no brat został uwięziony, tak? No to w dwójce stwierdzili, okej, no ale my potrzebujemy, bo Manta wrócił, Manta nam zagraża, po raz wtóry w ogóle, no to trzeba coś zrobić, ale my nie mamy pojęcia co. Wiesz, jest królowa Atlanta, nie ma w ogóle, Wuko nie ma. I to nie chodzi mi, dla wszystkich fanów Legii, nie chodzi mi o Wuko, tylko chodzi o Wuko, którego grał Willem Dafoe. Czemu go nie ma? Bo po prostu się nie zgrał grafiki. Nie to, że taki był koncept, że wiesz, wywalimy Wuko, bo... Nie. Wuko nie ma, bo nie zgrały się grafiki i stwierdzono, że no nie można tego jakoś rzeczywiście sensownie ogarnąć, więc wywalimy go całkowicie. Wuko się w tym filmie nie pojawia. Jego rolę zajmuje... No powiedzmy jego rolę doradcy, że tak powiem, zajmuje królowa Atlana, czyli Nicole Kidman w tejże roli. I tyle. Nie dowiadujemy się, czemu ten Wuko nie istnieje. No wiesz, to jest ważna postać, przecież on tak naprawdę nauczył Aquamana jak żyć, jak wojować, całej tej sztuki, wszystkiego. Bardzo ważna persona dla niego. A tutaj nagle nie ma go. A co się z nim stało? No, coś tam się z nim stało, a kto, co, gdzie, jak? Nic. Po prostu nic. Wzięli go i stwierdzili, że nie jest potrzebny. Rzeczy miały miejsce w pierwszej części, a w drugiej części ale to nie, to było, to nie ma znaczenia, nie będziemy na ten temat gadać. No więc rzeczywiście fabularnie jest bardzo, bardzo słabo. Oczywiście zaczynamy z wysokiego C, no bo tak jest, wiesz, druga część musi być zrobiona na zasadzie mocniej, głośniej, teraz, więcej.
No i tak rzeczywiście jest. Mamy świetną akcję w ogóle, zadyma jak oczywiście znowuż z piratami, tak samo jak i przy okazji jedynki. No widzisz korelację? No właśnie, to jest to samo. To ja oczywiście patrzę sobie w notatki. Mówiłem wcześniej, że humor jest mocną stroną tego filmu i rzeczywiście zgadza się, bo bardzo, naprawdę bardzo dużo, podkreślę jeszcze raz, bardzo dużo jest żartów z Marvela, z MCU. No oczywiście mamy dwóch braci, więc z czego możemy żartować? Thor, Loki? Oczywiście, że nie. Możemy żartować z czego? Z tego, że and I am Aquaman, wiesz, Iron Man i tak dalej, mnóstwo tego jest, a kiedy już wrzucili perełkę, jak dla mnie to jest perełka, kiedy rzeczywiście powraca do świata, że tak powiem, powiedzmy wodnego, do świata żywych powraca Orm i Aquaman go tam mówi do niego, dobra, wstawaj, jak on powiedział, wstawaj Castaway, bierz Wilsona ze sobą i śmigamy. No, wiadomo, że oczywiście w rolę Orma wcielił się Patrick Wilson, więc to taki dodatkowy rzeczywiście żart, ale tego tutaj jest, niewiele, ale to robi robotę i jest fajne, to jest powiedzmy pewnego rodzaju smaczek, który rzeczywiście widać, że był przemyślany od początku do końca i to im wyszło. Co im natomiast nie wyszło bardzo, no bo wiadomo, że Pandemics i strajk to wszystko pokrzyżowało, bo na przykład w tym filmie miał się pojawić Batman. I miał to być Batman Michaela Keatona, bo Walter Hamada, czyli były wcześniejszy producent, wymyślił sobie, że Batman Michaela Keatona będzie tak jak Nick Fury w MCU, że on będzie się pojawiał tutaj, miał się pojawić w Batgirl, miał się pojawić oczywiście we Flashu, no ale tak, Batgirl skasowali, Flash został przesunięty, wyszedł wcześniej, więc stwierdzono, ok, to teraz już nie będzie miało sensu, nie będzie logiki, więc wszystkie sceny z Michaelem Keatonem nagramy na nowo z Benem Affleckiem jako Batmanem, czyli z Batfleckiem, więc nakręcono wszystkie sceny na nowo z Batfleckiem, po czym te wszystkie sceny wywalono do kosza. Ani jedna. Batman w tym filmie nie występuje, także bardzo mi przykro. To jest oczywiście, jak mówiłem, Pandemics, Flash wyszedł wcześniej i tak dalej, bo domyślam się, że to mogłoby prowadzić do wydarzeń, do tego, żebyśmy się już w tym momencie we Flashu wiedzieli, że o proszę bardzo, tam jest Batman Michaela Keatona i on przeżył to, ewentualnie coś tam się innego rzeczywiście działo. Humor, mówiłem, jest dobry, mnóstwo puszczania oczka, w ogóle domyślam się, no bo jest taka akurat scena, kiedy Arthur wraz z ojcem siedzą sobie, otwierają puszkę Guinnessa, wiadomo, w Irlandii mieszkam, no i mówią slącia, czyli na zdrowie. Powiem w ten sposób, puszki Guinnessa są dostępne, ale prawdziwy Irlandczyk za coś takiego zabija, to wiesz, na zasadzie ciepła wódka w Polsce, to nie ma szans, no, ale bardzo cieszy mnie, że taki rzeczywiście ukłon i ten film ogląda się rzeczywiście jak kino, które nie wie, czym chce być, bo mamy sceny żywcem niemalże wyjęte z animacji, tylko nie z tych animacji, powiedzmy, co teraz dzieciaki oglądają, tylko powiedzmy z jakichś Aquamanów z lat 70., 80., bo rzeczywiście tak to wygląda i zastanawiasz się, ale o co tutaj chodzi? Stylistyka jest totalnie niejednorodna, nie jest w ogóle spójna. Ostatnie, 20 minut, może pół godziny, jak tak patrzę, jak ci ludzie wyglądają, co tam się dzieje, gdzie jest akcja umiejscowiona i tak dalej, to ja mówię, ty, zaraz tutaj wyskoczy Doktor No. Przecież on wygląda jak James Bond, zachowuje się cała ta logika, wiesz, gdzieś tam powiedzmy, tak jak to miało miejsce przy okazji różnego rodzaju Bondów, nie tylko z Seanem Connerem, ale też z Rogerem Moorem, że wiesz, jest tam jakiś jeden wielki zło, powiedzmy Ernst Stavro Blofeld, gdzieś tam ma swoją wyspę, albo ma swoją fabrykę, albo ma co to może być, kopalnie pod ziemią, albo wiesz, takie różne rzeczy, ludzie poubierani w jakieś skafandry, w ogóle jak to wygląda? Ja mówię, ludzie, dajcie spokój, to się w ogóle nie trzyma kupy. Czy ty chcesz zrobić kontynuację Aquamana w takiej stylistyce, jaką my znamy, czy chcesz nam dać film dla 6-latków, czy dajesz nam Bonda, czy w ogóle coś jeszcze innego, bo w tym momencie tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Nawet wątek klimatyczny, tak, jest bardzo, bardzo ocieplanie i tak dalej, o to mi chodzi, jest bardzo mocny, bardzo poważny i bardzo ważny dla tego filmu, więc w którą stronę, Jamesie Łanie, chciałeś podążyć przy okazji tego filmu? I chyba on sam nie wiedział, rzeczywiście chyba sam nie wiedział, nie miał pojęcia dokąd zmierza, bo nie wygląda to w żaden sposób dobrze. Tak, będzie się na napisać, ale o tym oczywiście powiemy za chwilę, więc co tu dużo mówić. Fabularnie jest słabo, logicznie jest bardzo słabo,
No, Amber Heard ma dużą rolę. Dla mnie to jest w ogóle nieporozumienie. To, że akurat nie, abstrahując do tego od komiksu, sama ta kwestia, która się rozgrała pomiędzy nią a Johnny Deppem. Wiesz, Johnny Depp uznany za niewinnego, ona winna, Johnny Depp wywalony z Piratów z Karaibu i z Harry'ego Pottera, zły Johnny Depp, a ona tutaj, proszę bardzo, jeszcze twórcy się wypowiadają, no jeżeli będzie taka potrzeba, to jeszcze wiele filmów nakręcę z Amber Heard. No, bez jaja, po prostu bez jaja, bez takich rzeczy, więc ten film nie działa na tak wielu płaszczyznach, że tego się nie da opowiedzieć. Wiesz, nawet muzyka, tak patrzę i mówię, kurczę, ale ta muzyka jest rzeczywiście fajna. No i fajna i oglądam Jamesa Bonda z lat 70. Naprawdę, czekałem tylko w tym momencie, aż wyskoczy Christopher Lee, człowiek ze złotym pistoletem i będzie coś się działo, albo może rzeczywiście jednak Goldfinger się pojawi. No nie wygląda to naprawdę, nie wygląda to za dobrze, nie ogląda się tego fajnie i tak się zastanawiałem, czy ten film, bo tak sobie nieraz myślę, okej, obejrzałem film, ale często do filmu wracam, że to widzisz, tutaj za mną jest ogromna filmoteka, więc filmoteka, DVD-teka, kolekcja filmów, więc tak się zastanawiałem, czy kiedy będzie, no bo domyślam się, że pewnie szybciej niż później, bo tak to ostatnio ma miejsce, kiedy ten film będzie puszczany na Maxie, czy na HBO Max, bo to jeszcze w tym momencie nie zmienił w Polsce swojej nazwy, czy ja włączę telewizor i siądę i będę oglądać ten film. I stwierdziłem, że nie. Pierwszego Aquamana tak, jak najbardziej, drugiego Aquamana nie. Rzeczywiście nie chcę, bo ja lubię oglądać, podobnie zresztą jak z Wonder Woman 1 i 2, ta sama zresztą zasadność. Więc ja nie chcę dostawać i oglądać takie filmy. DCU, nieważne jak zwał, tak zwał, się skończyło. Kilka postaci, zresztą jak sami twórcy, czyli producenci obecni, szefowie powiedzieli, powróci do nowego DC, jak tam to się teraz nazywa. Napisz mi w ogóle w komentarzu, bo nawet nie pamiętam, jak tam to nazwali. Ale rzeczywiście cieszę się, bo jeżeli tak popatrzymy, Shazam, pierwsza część, dobra, dwójka, Aquaman, podobna zasadność, Wonder Woman, pierwsza, dobra, dwójka, darujemy sobie. I widać rzeczywiście, że tego jest za dużo, że po prostu te kontynuacje są słabe, że nie będę wspominał nawet o Flashu, że po prostu szkoda gadać, więc bardzo mi przykro, ale nie mogę, nawet ja bym chciał, nie mogę Ci polecić drugiego Aquamana, bo to, że mamy Jasona Momoę, to, że mamy wiele odnośników, prawda, no bo pojawia się w tym standardowym kombinezonie, który znamy, kombinezonie króla, ale też pojawia się w kombinezonie niebieskim, który jest odwołaniem oczywiście do jego strojów z komiksów i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście tych oczek puszczanych jest bardzo dużo. No, pojawia się oczywiście Arthur Junior, czyli jego dzieciak, to też jest, tutaj nawet gdzieś jest napisane na IMDb, do konkretnie którego komiksu to się odwołuje, ale to akurat jest mniejsza o większość. I fajny humor w niektórych scenach, no to nie wystarczy, bo wiesz, bo w pewnym momencie oglądasz i to patrzysz, mówię, to jest Cartoon Network. W innym masz, że to jest Jumanji, bo naprawdę takie sceny się pojawiają, albo różnego rodzaju inne produkcje i ten Aquaman to jest pomieszany z poplątaniem. Gdyby może była jedna stylistyka i jeden pomysł, to rzeczywiście jakoś tak to by dało radę, bo sam Jason Momoa, no i rzeczywiście Patrick Wilson, który jest fajny, no i ten Manta też muszę powiedzieć, że nie jest najgorszy. Lepszy jest od Telly Savalas jako Ernesto Stavro Blofelda, więc nie jest najgorzej, nie jest cudnie. Może powróci kiedyś? Nie wiadomo, bo to wiesz, że w komiksach tak naprawdę to chyba tylko wujek Ben już nie ma szansy powrócić, a i ojciec Supermana, tak? To rzeczywiście tylko te dwie postacie, tak to każdy może wrócić. Jest natomiast jedna ogromna rzecz, która jest totalnie nielogiczna i ona w ogóle nie ma sensu i to każdy, kto chociażby troszeczkę zna Aquamana, nie musiałeś nawet oglądać, czytać 500 komiksów, tylko wystarczyło, że obejrzałaś pierwszą część i na tym teraz się chciałem skupić i również powiem o scenie po napisach, więc bardzo mi przykro, jak się można łatwo domyśleć, będę zdradzał zakończenie, chociaż akurat scena po napisach to jest niespecjalnie istotne. Od tej sceny właśnie po napisach może zacznę. W trakcie filmu, kiedy Aquaman wraz z Ormem idą sobie, no i tam właśnie rozmawiają o tym, jakie jest ludzkie jedzenie. A czy jadłeś kiedyś cheeseburgera? Orm, nie jadłem. O, co ty nic nie wiesz, Azteka, nie. No, patrzę, jest karaluch, daje mu karalucha, Orm go obierze, zjada. Rzeczywiście dobry, fajny, super. No i potem, bo już po wszystkiemu już jest, jak jest powiedzmy to scena po napisach, więc Orm tam gdzieś siedzi w jakiejś restauracji, w jakimś fast foodzie, wcina sobie cheeseburgera czy tam coś i nagle patrzy, na stole jest karaluch. Więc on go bierze, wkłada go do cheeseburgera,
Rzeczywiście, teraz jest super. To jest takie po prostu oczko takie na zasadzie, o, w porządku, jak najbardziej, ale na co chciałem zwrócić uwagę i motyw jest taki, że główny złol tak naprawdę nie jest nim Manta, oczywiście, w tymże filmie, uwaga, zdradzam fabułę, no to jest brat króla Atlantydy i motyw jest taki, że on go uwięził i żeby go no, wyciągnąć z tego więźnia, bo tam była jakaś magia krwi użyta, żeby on go, że tak powiem, wydostać stamtąd, potrzebna jest krew tegoż króla. Oczywiście król nie ma go, nie żyje, ale są jego synowie, więc w tym momencie można użyć krwi jego potomków, no i skoro Aquaman ma dziecko, można użyć krwi dziecka, po czym tak naprawdę używają krwi Aquamana, żeby wskrzesić, bo to nie chodzi o krew, to chodzi o DNA króla. I tak sobie potem myślę, ale zaraz, przecież król Atlantydy nie był ojcem Aquamana. Tak, bo matką jego była królowa Atlana, a ojcem Boba Fett. Więc gdzie tutaj jest jego DNA? No nie ma. Nie ma za cholerę jego DNA. Więc w tym momencie całe przesłanie, cały pomysł na ten film jest nielogiczny. Fabuła jest bez sensu, nie ma znaczenia. Ja wiem, że w komiksie Manta zabił syna Aquamana i rzeczywiście tam się działo, ale tutaj po co? No w tym momencie raczej rozchodziłoby się o to, żeby wziąć i Orm, żeby tam tą swoją krew rzucił, no to wtedy mogłoby być jak najbardziej. No chyba, że jakoś tak do tego podejść. No naprawdę nie mam pojęcia, jak to jest. No chyba, że ja to źle odczytuję i może król Atlantydy to nie był powiedzmy mąż Atlany, może tak było rzeczywiście, tylko powiedzmy to jest jego pradziadek, czyli tam powiedzmy to był pradziadek Atlany, no i gdzieś tam w ten sposób może ta krew rzeczywiście śmiga. Napisz mi w komentarzu, bo może rzeczywiście jakoś tak to jest, tak to powinno być, a ja to źle odczytałem. Co mam nadzieję, że nie miało miejsca, bo jeżeli tak jest, no to ten film jeszcze bardziej stracił na znaczeniu, na jakości, na sensie, a jeżeli nie, to tylko i wyłącznie fabuła jest słaba, wątki, no i krótko mówiąc, wykonanie również nie jest najlepsze. Napisz mi, jak to rzeczywiście jest z tym królem i z tym DNA, pod warunkiem oczywiście, że film widziałaś, albo znasz nie komiksową, bo to jest ważne, nie komiksową, a filmową, czyli z MCU, z DC historię Aquamana, bo wiadomo, że z medium na medium te historie, te życiorysy, fabuły po prostu bardzo się różnią, no ale mam nadzieję, że akurat tutaj się nie aż tak bardzo nie jest, ale szkoda, bo rzeczywiście przez wiele lat była polewka z Aquamana, że teoria Wielkiego Podrywu mówią, o, Aquaman sucks, Aquaman się. A tutaj dostaliśmy fajną postać, tak naprawdę myśleliśmy, że nie da się Aquamana zrobić dobrego. Dostaliśmy dobrego, ciekawego Aquamana, po to tylko, żeby w drugiej części dostać policzek w ryj i stwierdzić, nie, widzieliście jedynkę i wystarczy, bo dwójka też po prostu, nawet co byśmy tutaj nie zrobili, to i tak nie ma znaczenia, bo wszystko będzie od nowa. Może za kilka lat, za jakiś czas Aquaman, Jason Momoa powróci do nowego DCU, EU, EFU, KGB, FBI i tak dalej. Może rzeczywiście będzie, a może po prostu stwierdzą, nie, dziękuję bardzo, przy okazji Henry'ego Cavilla zastąpią go, tak jak śpiewała Kasia Klich, lepszym modelem, bo stwierdzą, będzie tak lepiej, tak nam będzie pasowało, po prostu młodszy aktor, większa szansa na to, że podpisze kontrakt na wiele filmów, chociaż z drugiej strony po co tak naprawdę podpisać kontrakt na wiele filmów, skoro te filmy albo nie powstają, albo są delikatnie mówiąc słabe. A tutaj po bokach, tu gdzie widzisz, jak najbardziej. Więcej recenzji filmów komiksowych, jedne lepsze, inne gorsze, a jeszcze inne bardzo dobre.